Serdecznie zapraszam do odcinka 10 playlisty Mroczna Historia pod tytułem Potomkowie Proroka, część 4. W poprzednim odcinku 9 opowiedziałem o krwawej sekcie karmatytów. W tym odcinku opowiem, w jaki sposób jedna z sekt islamskich inicjowała nowych członków. Odcinek ten poświęcony jest sekcie zwanej Fatymici, od ich wyznawanego przekonania, że doktryna proroka pochodzi od Alego, męża Fatimy, córki Mahometa. Historyk Makrizi twierdził, że chociaż Fatymici byli mniej ekstremalną sektą niż karmatyci, przejęli ich metody zaszczepiania wątpliwości w umysłach wierzących i mieli na celu zastąpienie religii objawionej czymś naturalnym. Założycielem fatymskiej dynastii kalifów był niejaki Ubejdallah, znany jako Mahdi, oskarżany przez swoich przeciwników Abbasydów, że jest pochodzenia rzymskiego. Ubejdallah był synem lub wnukiem Ahmeda, syna Abdullaha ibn Majma, a jego matką była Rzymianka. Wkrótce Egipt przeszedł pod panowanie tej dynastii i co 2 tygodnie odbywało się zgromadzenie mężczyzn i kobiet w Kairze, nazywane Towarzystwem Mądrości. W 1004 roku dynastia fatymska założyła Dar ul-Hikmat, czyli Dom Wiedzy, przez 6 kalifa Hakima. Hakim był po śmierci wyniesiony do rangi bóstwa i do dziś jest czczony przez Druzów. Pod kierunkiem Dara ul-Hikmata, czyli Wielkiej Loży w Kairze, Fatymici kontynuowali plan tajnego stowarzyszenia Abdullaha ibn Majma, dodając 2 kolejne stopnie, co dało w sumie 9. Jak wskazał Claudio Janet, ich metody pozyskiwania do inicjacji nowych członków, prozelitów, były prawie identyczne, jakie stosował później Weishaupt, założyciel iluminatów. Metody te zostały opisane przez historyka Nawairi w XIV wieku. Prozelici dzielili się na 2 klasy – uczonych i ignorantów. Oto w jaki sposób przebiegała procedura inicjacji prozelitów na kolejne stopnie. Inicjacja 1. stopnia. Mistrz chwalił jednego za mądrość, a drugiemu imponował swoją wiedzą, zadając mu kłopotliwe pytania na temat Koranu. Następnie wyjaśniał, że doktryny religijne są zbyt zawiłe dla zwykłego umysłu, ale należy je ze sobą łączyć i muszą być tłumaczone przez ludzi jemu podobnych. Wtajemniczony był zobowiązany do zachowania całkowitej tajemnicy przekazywanych mu prawd oraz był zobowiązany do zapłaty z góry za te objawienia. Aby wzbudzić jego ciekawość, mistrz przerywał swoje wywody i jeśli nowicjusz odmawiał zapłaty wymaganej sumy, pozostawiał go w stanie oszołomienia i pragnienia dowiedzenia się więcej. Inicjacja 2. stopnia. W 2. stopniu wtajemniczony został przekonywany, że wszyscy jego poprzedni nauczyciele mylili się i że on musi pokładać swoje zaufanie wyłącznie w imamach obdarzonych autorytetem od Boga. Inicjacja 3. stopnia. Wtajemniczony dowiadywał się, że tymi imamami byli Izmailici w liczbie 7, kończąc na Mahomecie, synu Izmaila, w przeciwieństwie do wyróżnienia 12 imamów popieranych przez brata Ismaila, Musy. Inicjacja 4. stopnia. Mówiono mu, że proroków poprzednich imamów wywodzących się od Alego również było 7, a mianowicie Adam, Noe, Abraham, Mojżesz, Jezus, pierwszy Mahomet i wreszcie Mahomet, syn Izmaila. Zatem jak dotąd nie powiedziano wtajemniczemu nic, co byłoby sprzeczne z ogólnymi założeniami ortodoksyjnego islamizmu. Inicjacja 5. stopnia.
Od tego stopnia rozpoczynał się proces podważania jego religii. Kazano mu, aby odrzucił tradycję i lekceważył przykazania Mahometa. Inicjacja 6 stopnia. W 6 uczono go, że wszystkie praktyki religijne, modlitwa, post i tym podobne były jedynie symboliczne, że w rzeczywistości wszystkie te rzeczy były środkami mającymi na celu utrzymanie zwykłego stada ludzi w podporządkowaniu. Inicjacja 7 stopnia. W 7 stopniu wprowadzano doktryny dualizmu, większego i mniejszego bóstwa. W stopniu tym jedność Boga, czyli podstawowa doktryna islamizmu, została zniszczona. Inicjacja 8 stopnia. W 8 wyrażano wątpliwości na temat atrybutów pierwszego i największego z tych bóstw i wskazywano, że prawdziwymi prorokami byli ci, którzy zajmowali się sprawami praktycznymi, instytucjami politycznymi i dobrymi formami rządów. Inicjacja 9 stopnia. W 9 ukazano adeptowi, że wszelkie nauki religijne są alegoryczne i religijne przykazania należy przestrzegać tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne dla utrzymania porządku. Człowiek, który rozumie prawdę, może zignorować wszystkie takie doktryny. Abraham, Mojżesz, Jezus i inni prorocy byli zatem tylko nauczycielami, którzy odnieśli korzyść z lekcji filozofii. Wszelka wiara w religię objawioną została zatem odrzucona. Podsumowując, w ostatnich stopniach cała nauka pierwszych 5 została odwrócona, czyli cały proces był zwykłym oszustwem. Korzystano z różnych podstępów, poprzez fałszywe przedstawianie informacji. Rzymian należało zdobywać poprzez mówienie źle o chrześcijanach. Chrześcijanów mówiąc źle zarówno o Rzymianach, muzułmanach i sunnitach, ale odnosząc się z szacunkiem do ortodoksyjnego kalifa Abu Bakra i Omara oraz krytykując Alego i jego potomków. Jednym słowem, cały ten proces można nazwać współczesnym określeniem prania mózgu. Po zakończeniu całego procesu prozelita był gotowy wykonać bez sprzeciwu każde polecenie, oddać wszystkie swoje pieniądze oraz przekazać w testamencie swoje majątności. Jego święte zasady religii i moralności zostały całkowicie zniszczone. Na tym zakończę odcinek 10, w którym opowiedziałem o sposobach inicjowania nowych członków do jednej z sekt islamskich. Serdecznie zapraszam do odcinka 11 pod tytułem Potomkowie proroka, część 5.